Cześć. Cześć, z Trabzon. Zatrzymaliśmy się tutaj na dłużej niż początkowo planowaliśmy, dlatego dzisiaj zabieramy Was na spacer po mieście. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż życia z biletem w jedną stronę. Aktualnie jesteśmy w Turcji. Dołączcie do nas w tej podróży. To jest, moi drodzy, Mejdan, czyli główny plac w Trabzon, najbardziej zatłoczony. Jest tu naprawdę masa ludzi i to nieważne o jakiej porze dnia i w jaki dzień tygodnia. Jak to w każdym tureckim mieście bywa, w całym centrum znajduje się pomnik Atatürka. Tu jest jedna z dwóch głównych ulic w mieście, która właśnie odchodzi od placu Mejdan. A tam z kolei jest druga. Zaczynamy zwiedzanie od Hagi Sofii. Dobrze słyszycie, wciąż znajdujemy się w Trabzon i idziemy właśnie zwiedzać Hagię Sofię. Stambuł ma swoją Hagię Sofię i Trabzon również. I historia jest w sumie bardzo podobna, dlatego że Hagia Sofia tutaj w Trabzon powstała jako kościół w XIII wieku, jako grecki kościół prawosławny. Następnie została zamieniona na meczet, a później powstało tutaj muzeum. Obecnie znowu ten budynek funkcjonuje jako meczet. Oczywiście ta zmiana też wywołała sporo protestów, natomiast ze względu na to, że i Trabzon, i tutejsza Hagia Sofia są dużo mniejsze niż ta w Stambule, to nie było to tak słyszane na całym świecie, jak w przypadku właśnie Hagi Sofii w Stambule. Ta Hagia Sofia ma zdecydowanie lepszy widok niż ta w Stambule. Zobaczcie, za mną jest Hagia Sofia, a tutaj już jest widok na Morze Czarne. Tu jest część do modlitwy dla kobiet, ale idziemy do środka, dlatego że są tam przepiękne freski. Zobaczcie, jak to wygląda. To są freski jeszcze z czasów, kiedy to był kościół. Zachowały się tutaj, szczególnie na suficie i tutaj w głównej części pod kopułą. I one są częściowo zasłonięte właśnie ze względu chyba na to, że znowu jest to meczet, więc trzeba freski zasłonić. Natomiast w tej części one są jeszcze odsłonięte. Nie wiem, czy tak zostanie, czy później zostanie to zmienione, ale póki co można je oglądać. Na początek kilka ciekawostek w ogóle z okolic właśnie Morza Czarnego. Każdy region tutaj w Turcji jest znany z jakiegoś typowego jedzenia i tak samo jest tutaj w Trabzon. I właśnie Trabzon znany jest z tego, co widzicie na ziemi obok mnie, czyli z orzechów laskowych. I bardzo popularne jest to, że te orzechy laskowe tutaj się rozkłada właśnie na chodnikach albo na poboczu ulicy, żeby one po prostu wyschły, a dopiero później pakuje się je do worków na sprzedaż. Mówiłam Wam, że każdy region w Turcji ma swoją typową
potrawy. I na przykład w Bursie jest to Iskender kebab, w Mersin jest tantuni, a tutaj w Trabzon jest potrawa, którą zaraz będziemy jeść, czyli kuymak. Kuymak jest taką typową potrawą na śniadania i jest to zmieszane masło, ser oraz mąka kukurydziana. Bomba kaloryczna, ale jesteśmy ciekawi, jak to smakuje, ponieważ wszyscy nam polecali, żebyśmy w Trabzon właśnie spróbowali kuymaku. W idealnym świecie kuymak powinien wyglądać tak, że jak nabieramy go widelcem, to się tak po prostu ciągnie. Nasz tak nie wygląda, ale mimo wszystko smakuje bardzo dobrze. Ja uwielbiam ser, więc to jest danie idealne dla mnie. No niestety, bardzo kaloryczne, ale co zrobić? Tureckie jedzenie jest naprawdę smaczne i kuymak też Wam polecam, ale to jest jedno z takich dań, które w teorii wygląda na bardzo łatwe do przygotowania samemu, ponieważ ma mało składników, natomiast w praktyce jest je przygotować dosyć trudno i nie wszyscy potrafią je tutaj zrobić. Nie wiem, czy ja kiedyś się odważę spróbować sama. Być może, jak będę miała wszystkie potrzebne składniki i chwilę czasu, to będę próbować. Aczkolwiek nie wiem, czy by mi się nawet udało. Zjadłam tyle kalorii, że czuję, że nie powinnam jeść nic do końca tygodnia. A mamy dzisiaj wtorek, także to całkiem długi czas. Słuchajcie, najadłam się bardzo. Ale chyba już więcej nie odważę się spróbować kuymaku, dlatego że naprawdę no nie jest to danie zdrowe. Aczkolwiek smaczne, także chociaż raz, jak będziecie tutaj w okolicy Trabzon, to spróbujcie sami. Za mną widzicie kolejny meczet, który ma dosyć ciekawą architekturę, a to dlatego, że powstał jako kościół w X lub XI wieku, a później w wieku XV został przekształcony na meczet. Także podobna historia, jeśli chodzi o Hagię Sofię. I tę Hagię Sofię w Stambule, i tę Hagię Sofię tutaj w Trabzon. Wejdziemy zaraz do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda, bo ponoć właśnie jest ciekawe wnętrze. Sprawdzimy. Bardzo ładnie jest tutaj wnętrze odnowione, ale tutaj na górze widać pozostałości po freskach z czasów, kiedy to był jeszcze kościół. Jest ich dużo mniej niż w Hagi Sofii, tutaj w Trabzon, ale wciąż troszeczkę widać. Jesteśmy w parku Kanuni. To, co powinniście wiedzieć o Trabzon, to to, że tutaj właśnie urodził się sułtan Sulejman, dlatego że jego ojciec władał właśnie tą prowincją Trabzon. I tutaj też znajduje się dom, w którym Sulejman mieszkał. Obecnie w środku jest muzeum, można je sobie zwiedzić. Zaraz też tam zresztą pójdziemy i pokażemy Wam, jak wygląda. Natomiast park nazywa się Kanuni, dlatego że kanun z języka arabskiego to jest prawo. A właśnie sułtan Sulejman był nazywany w ten sposób. Kanun, czyli prawodawca. Na każdym piętrze są podobizny sułtanów. Tutaj mamy sułtana Selima, a obok jego syna, czyli Sulejmana Wspaniałego, tego, którego pewnie kojarzycie z serialu Wspaniałe Stulecie, który w Polsce był dosyć popularny. Osobiście nie znam, nie oglądałam, ale tutaj możemy zobaczyć, jak wyglądali. Jeśli chodzi o samo muzeum, to byłoby zdecydowanie ciekawiej, gdyby podpisy były tłumaczone na angielski, bo są tylko po turecku, więc nie możemy nic z tego zrozumieć. Możemy tylko zobaczyć takie rzeczy jak mapy, które pokazują, jak wyglądało Imperium Osmańskie za czasów sułtana Sulejmana, a po drugiej stronie, jak wyglądało za czasów jego ojca, czyli sułtana Selima.
możemy sobie tutaj prześledzić całą naszą trasę od początku podróży do Turcji. Stambuł, Bursa, Çanakkale, Izmir, Denizli i Pamukkale, Salda, Antalya, Side, Konya, Kapadocja, Sivas i na końcu Trabzon. Z tej strony o wiele lepiej widać budynek. Dopiero jak przechodzimy przez most na drugą stronę, to jest ten żółty z napisem Kanuni Evi. To jest właśnie ten budynek, w którym obecnie jest muzeum, a w którym kiedyś mieszkał Sulejman. A tutaj widać jeszcze stare mury miasta po obydwu stronach tego mostu. A tutaj poniżej tych murów miasta, na samym dole, jest bardzo ładny park, ale poza tym, słuchajcie, tutaj w środku jest jeszcze dom, który można sobie wynająć i w nim zamieszkać. Wtedy się mieszka w takiej bardzo ładnej okolicy. Nie dość, że praktycznie z widokiem na morze, to jeszcze z drugiej strony z widokiem na mury miasta. Na tym kończymy nasz spacer po Trabzon. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie sobie kanał. Wtedy dostajecie powiadomienia o wszystkich nowych filmach. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.